Witam, Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia, 30 marzec 2024 rok, godzina 20. Tak wygląda nasz kosmogram na dziś. Mamy trygon Słońca z Księżycem, co jest bardzo istotne, bo jest to taka cicha współpraca. Oczywiście jeden z najważniejszych dni w roku. To dlatego. Radzę obejrzeć dzisiaj ten film wieczorem czy jutro. Jest to zrobiona kronika. Co najciekawsze, że Jan Paweł obejrzał to przed swoją śmiercią i powiedział, że tak było, bo tak było. To moment, kiedy wszystko, co się zadziało w tych godzinach, stało się po prostu dziwną historią. Akurat ta data jest świetnie znana i jest zapisana. Akurat nie mogę pokazać w tej chwili kosmogramu ukrzyżowania Chrystusa, ale było to mniej więcej o godzinie 14:15, między 14 a 15. A tutaj zwróćcie uwagę, dzisiaj ascendent jest w Skorpionie. Na pograniczu życia i śmierci. Przeszedł z wagi. Bardzo ważny moment. Słońce jest w Baranie, w dładzie lwa, króla lwa. Proszę zwrócić uwagę. Ludzie są w Strzelcu i w Baranie. Strzelec. I w dodatku w Baranie na początku wyborów. Czyżby faktycznie były to wybory? Wybory trudne, ciężkie, przerażające. Wybory, które, jeżeli coś się nie stanie, może być bardzo niebezpiecznie. Ja tylko pokażę pewne filmy, nie będę ich omawiał, tylko chciałbym, żebyście przypomnieli, bo po co obrazy dużo mówią, a w dodatku, jeżeli będziecie mogli, obejrzyjcie te filmy, tylko bardzo bym prosił, na raz. Pasję przede wszystkim. Ale ten film. To jest komedia. Tylko zwróćcie uwagę, jak też dzieje się, a dla was i dla waszych dzieci pociech ten film. A dla tych dorosłych, którzy coś pamiętają, ten film. Dlaczego ten film? Bo ważą się losy Królewca. Już nie jest obłaść kaliningradzka, w której ja byłem, tylko dzisiaj już jest Królewiec. Wracamy do nazw starszych. Zwróćcie uwagę, że na samej górze jest lew. Jesteśmy przed nowiem. Wiele rzeczy przed nami. Rzeczy trudnych. Bardzo trudnych. Bo człowiek otrzymał od Stwórcy prawo do myślenia, czyli do wolnej woli, do podejmowania decyzji
I te decyzje są zapisane w kosmosie. Oczywiście o tym mówi Apokalipsa świętego Jana, ale nie tylko. Zajmiemy się tym wszystkim pomału, dlatego że akurat niektórych rzeczy jeszcze nie posiadam, ale pomału wszystko się zbierze i wtedy będziemy rozmawiać tutaj o astrologii, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Ale nie tylko o tym, ale i o wielu, wielu rzeczach, które są. Jak jesteście w tej chwili znaczy o 20, a już prawie jest 20 i wybieracie się na tą Paschę, przyjmijcie to, że nic się nie stanie, że to, co się dzieje, jest tylko ubrane w słowa. Ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby to światło było światłem pokoju. Żebyśmy się mogli unieść ponad wszystkie sytuacje, które są tak szalenie niebezpieczne w tej chwili. I życzę Państwu przede wszystkim wspaniałych świąt. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie tutaj życzą. Ja również Wam się odwdzięczam. Faktem, że takim smutnym filmem, ale każdy katolik powinien to obejrzeć. Każdy chrześcijanin, każdy, kto chce wiedzieć, kim jest naprawdę Syn Boży, a guru dla nas, największe guru, niezaprzeczalne. Człowiek, który poddał się woli Ojca, a my już nie musimy. My już możemy być sobą, już możemy sami wybierać. Nie musimy się niczego bać. Mamy Jego. Mamy Jego i Jego cała droga. Właśnie jest teraz. Jest to najważniejszy dzień w historii całego świata. Tych dni tyle, ile jest lat od śmierci. Jego ukrzyżowania. I miejmy nadzieję, że ta droga będzie nadal wskazywana i nadal nie będzie procesowana, że jest to coś, co jest niedobre. To wcale nie chodzi o to. Będziemy rozmawiać o tym wielokrotnie, dlatego że jesteśmy w tym środowisku wychowani i większość nas jednak się tego uczy. I nie może, niektórzy chcą przekształcić to. Zresztą zawsze są na każdej monecie orzeł i reszka. Tak to się mówi, tak? Co jest gdzie? Dlatego wybrałem te 3 filmy, oprócz pasji oczywiście, po to, żebyście zastanowili się nad każdym krokiem, ponieważ jak łatwo dojść do jakiejś beznadziejności. Na samym dole jest Pluton. Pluton jeszcze nadal jest w wodniku. Pluton jest w układzie wodnika, już szedł. On jest cały czas motywowany do zmian, ale on jeszcze jest przed retrogradacją, o której pamiętamy. On jeszcze pokazuje nam te wszystkie zaszłości, te wszystkie niedoskonałości. Na szczęście jeszcze Merkury nie wszedł do retrogradacji, nie wszedł w retrogradację, nie doszedł, ale za chwilę dojdzie. I kwadratura Księżyca z Marsem, Księżyca z Saturnem będzie ukazywać te wszystkie historie, które były i nie są zakończone.
te wszystkie, nazwijmy to, podłości. To właśnie jest ta pasja, która zmusza nas do pewnych refleksji. Słońce w Lwie bardzo ważne, bo teraz jest ten czas, który wspomaga naszego barana, bo jest ten trygon. Jeszcze następny jest Strzelca, tak wspaniały trygon. Trygon ognia. Trygon, który rozpoczyna właśnie od tego momentu. Właściwie będziemy działać. To jeszcze nie jest ten punkt, kiedy będzie ta koniunkcja Słońca z Księżycem, czyli nów, który dopiero uaktywni to wszystko w takiej formie, której byśmy chcieli, którą szukamy, która jest dla nas odzwierciedleniem tego, co się rozpoczyna. Co się rozpoczyna właśnie w znaku barana. Mimo to, że to jest lunarny księżyc, że księżyc w koniunkcji ze Słońcem potrafią rozpoczynać się nowe historie, nowe życie, nowy świat. I dlatego też to jest charyzmatyczny moment, który my musimy teraz go przeżyć, bo przecież on jest lada moment. A ta pasja jest pasją właśnie do tego momentu, do tej koniunkcji. Dlatego, żebyśmy mogli spojrzeć sobie prosto w oczy, żebyśmy mogli przeanalizować każdy gest, jaki nas obowiązuje w naszym życiu, w naszej historii. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka może spotkać każdego z nas. On oddał życie za nas, bo Jego Ojciec tak chciał, ponieważ nie mógł sobie dać rady z wolną wolą człowieka. On jest w Trójcy, tak jak tutaj te trzy ognie dają tą szansę każdemu z nas. Możemy spalić te złe myśli, możemy odejść, możemy pozostawić się. Nie musimy cierpieć. On już cierpiał za nas. Więc patrzmy na to, aby nie było tych trzech rzeczy. Tej historii, która jest tylko humorem. To już nie jest humor. To jest podprogowe wytłumaczenie, jak może być. A to skutek, jaki przeżyli ci ludzie, którzy rozpętali to wszystko. Początek i koniec. Nie zrozumieli tego momentu. No cóż, z Bogiem zostawiam was w tym momencie. Do jutra. Chyba jutro też coś powiem. A dziś, no cóż mogę powiedzieć? Na rany Chrystusa. Nie poddawajmy się. Do zobaczenia.